Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, zjednoczeni z miłosierdziem Bożym, idźcie z ufnością. Umiłowane dzieci, nie zadawajcie bólu synowi mojemu, zanurzając się w bagnistych wodach tego, co doczesne i tymczasowe. Serce mojego syna, strapione grzechami tych, którzy są jego, musi być pocieszane przez każdego z was. Jego lud stopniowo usuwał go ze swego serca. Ludzie wydali owoce dla świata i dla ciała, owoce tymczasowe, które przemieniły ich w istoty jałowe dla Boga. Dzisiaj straciła się bojaźń Boża, człowiek idzie na pokuszenie złego, aby zgrzeszyć, diabeł nie musi zbytnio kusić człowieka. Pycha ludzka sprawiła, że śmiejecie się ze znaków, które zsyła wam niebo, nie traktujecie ich poważnie. Są tacy, którzy w swej dumie wierzą, że mogą powstrzymać Boże zamiary. Widzą znaki, ale ich nie rozpoznają, są pogrążeni w grzechu. Na niebie pojawią się niezwykłe zjawiska, na które naukowcy będą dawać wyjaśnienia sprzeczne z ich proroczym charakterem. Cała Ziemia cierpi z powodu naturalnych ataków, cierpi z powodu zła, które rodzi perwersja człowieka. O ludzkości! Nadejdą 3 dni, które pogrążą was w ciemności, tak wielkiej, że wielu będzie miało wrażenie, że to koniec świata. Ciemność, jak ta, która zapanowała dawno temu w Egipcie, ciemność duszy, ciemność fizyczna. Wszystko będzie drżeć. Będziecie się czuli tak, jakby to był koniec świata, będziecie się wstydzić, że tak bardzo obraziliście Boga. Ten, kto przeżyje te dni cierpienia i strachu, będzie wierzył, że jest jedynym, który pozostał na ziemi. Anglia będzie drżeć przed tymi dniami. Hiszpania będzie cierpieć, strącając się w otchłań grzechu. Nie lekceważcie miłosierdzia Bożego, nie lekceważcie moich wezwań, dziś wszędzie żyjecie w ucisku, nie trwajcie jak ślepcy. Każde wydarzenie kryje w sobie wielką tajemnicę, która przybliża was do ognia, będzie to bolesne. Niebo i ziemia zjednoczą się. Dzieci, módlcie się, pieczętujcie się najcenniejszą krwią mojego Syna, okryjcie się moim płaszczem i przyjmijcie tę drogę miłości, która idzie z sercem do serca z jej słowem, szukając miejsca na gniazdo. Święty Michał Archanioł chroni was, odpędza zło, jeśli tylko poprosicie go o to z wiarą i pokorą. Zwróćcie się do sakramentu pojednania, odżywiajcie się Eucharystią. Zadośćuczyńcie za tych, którzy nie wierzą, za tych, którzy bluźnią. Kocham was, ogłaszam wam, wzywam was do refleksji, wstawiam się, aby wszyscy widzieli boskie oblicze. Wstawiam się, aby smutek tych, którzy cierpią, przemienił się w radość. Mój Syn wszystko oczyści i odnowi. Kościół rozkwitnie wspaniałością. Moje dzieci będą jaśnieć w Bożej światłości. Wszystko przeminie, pokój będzie doświadczany w pełni, zjednoczenie z moim Synem da wam smak boskich bogactw. Umiłowane dzieci, dzień nie jest już dniem, noc nie jest już nocą. Ten plan został przygotowany przez zło, aby moje dzieci nie mogły trwać zjednoczone na modlitwie w domu Ojca. Codzienność zabiera czas moim dzieciom, tak że oddalacie się od połączenia, które powinniście utrzymywać z Bogiem. Wy, umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, jesteście miłością, ale potrzeba jeszcze więcej miłości, jesteście miłosierdziem, ale potrzeba jeszcze więcej miłosierdzia, jesteście cierpliwością, ale potrzeba jeszcze więcej cierpliwości,
Jesteście zaangażowaniem, ale potrzeba jeszcze więcej zaangażowania. Zachowujecie wiarę, ale musicie ją w tej chwili umacniać. Żyjecie nadzieją, ale musicie umacniać nadzieję. Jako matka i nauczycielka wzywam was do pełniejszego życia Ewangelią. Zachęcam was, abyście coraz bardziej oddawali się domowi ojcowskiemu. Zachęcam was do ożywienia waszych sił poprzez modlitwę, ponieważ nadchodząca chwila jest chaotyczna. Musicie zrzucić kajdany, które dobrowolnie nałożyliście na ludzką wolę, a które w tej chwili powstrzymują was i sprawiają, że czujecie, iż wasze siły do walki duchowej i fizycznej opuściły was. Nie jest tak, moje kochane dzieci, wszystko, co człowiek sam sobie dobrowolnie narzuca, jest przeszkodą, która zamyka mu drogę, prowadząc go do zagubienia i poczucia samotności. Musicie bardziej wzrastać, musicie iść z wiarą od chwili do chwili, wiedząc, że mój Syn was nie opuszcza, mając całkowitą pewność, że modlitwa porusza silnik duchowy. Kto się nie modli, staje się jałowy, kto się nie modli, ustaje. Módlcie się, modlitwa jest jednością i tylko dzięki jedności będziecie mogli wznieść tę nieskończoną prośbę o wstawiennictwo za potrzeby całej ludzkości, przed tron Trójcy Przenajświętszej. Proszę was, abyście pośród tej codzienności życia trwali zjednoczeni w modlitwie, zjednoczeni w postawie błagalnej, zjednoczeni w ofierze przed tronem Trójcy Świętej. Zadziwiające wydarzenie, które wielokrotnie zapowiadałam, nastąpi na niebie. Zachowajcie wiarę, nadzieję i jedność. Życzę wam, abyście nadal trwali w wierze, abyście nadal zachęcali was, którzy wierzycie, którzy kochacie, którzy uwielbiacie. Zachęcajcie nadal przez wstawiennictwo, bądźcie dla siebie nawzajem wsparciem. W czasie wstrząsów ziemskiego globu, człowiek zadrży w swoim sumieniu, w swoich wnętrznościach. Smutek, który mnie ogarnia, każe mi przypomnieć wam, że w chwilach udręki człowiek skłania się do szukania Ojca, ale kiedy one mijają, człowiek powraca do tego, co doczesne. Dziś wzywam was z macierzyńską miłością, abyście szli drogą zmiany ludzkiego egoizmu. Tego ludzkiego egoizmu, który prowadzi was nieustannie do preferowania tego, co powierzchowne i ziemskie, zamiast tego, co nadprzyrodzone i wieczne. Dziś wzywam was, abyście porzucili to światowe zachowanie i wzięli mnie za rękę, abyście dali się prowadzić tej matce, a w ten sposób dobrowolnie weszli na właściwą drogę i mogli poświęcić ludzkie ja, Trójcy Przenajświętszej. W ten sposób zostaniecie nasyceni tą nieskończoną miłością, która pozwala wam widzieć mojego Syna w waszych braciach i siostrach, abyście nie postępowali lekkomyślnie. Wszystko zostało już powiedziane, ale modlitwa jest nieograniczona i w niej będziecie w stanie utrzymać wiarę bardzo wysoko. Mój Syn nie opuszcza swojego ludu. Wiele moich dzieci utrzymuje się w stanie zdenerwowania przed objawieniami. Nie ostrzegam w tym celu, ale po to, abyście przygotowali się duchowo, całkowicie ufni w miłosierdzie Boże. Nigdy nie opuszczę swoich. Będę z moim Synem na czele Kościoła, na zawsze. Umiłowane dzieci, błogosławię was, pozostańcie w pokoju mojego Syna, Matka Boża.